Świat zwierząt jest bardzo różnorodny i bywa też zaskakujący, zwłaszcza kiedy okazuje się, że nie wszystkie zwierzęta mają szkielet wewnątrz swojego organizmu. Bywają takie, które chwalą się nim na zewnątrz, tak jak nasi dzisiejsi bohaterowie, czyli żółw błotny, rak szlachetny oraz ślimak winniczek. Tak się składa, że są to też gatunki, które są chronione w naszym kraju. Mimo że żółw błotny nosi swój pancerz na zewnątrz organizmu, w odróżnieniu od innych naszych bohaterów dzisiejszego odcinka, jest on zbudowany ze szkieletu wewnętrznego. Oznacza to, że jego pancerz zbudowany jest z kości narastających wokół głównie żeber i kręgosłupa, co lepiej zilustruje nam nasz eksponat. Skorupa służy do podpory podczas zakopywania się w ziemi oraz chroni ważne narządy wewnętrzne i stanowi naturalną ochronę przed niebezpieczeństwami. Żółw błotny występuje np. na bagnach, zarastających jeziorach, oczkach wodnych i stawach z zarośniętymi brzegami. Większość czasu spędza w wodzie, gdzie zdobywa pożywienie. Na lądzie wygrzewa się i składa jaja, w których to płeć osobników nie jest oczywista, bo warunkuje ją temperatura inkubacji jaj. Zimuje zagrzebany w mule na dnie zbiornika wodnego. Co ciekawe, może żyć nawet ponad 100 lat. W Polsce jest jedynym naturalnie występującym gatunkiem żółwia. Wpisany jest do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek bardzo rzadki i zagrożony wyginięciem. Ich populacja spadła przez degradację siedlisk, m.in. z powodu osuszenia bagien, działalności drapieżników i przez rywalizację z obcymi, inwazyjnymi żółwiami. Ilość wypuszczanych inwazyjnych gatunków żółwi, które hodujemy w domach, niestety stale rośnie. Pamiętajmy, że to działanie jest nielegalne. Kolejnym chronionym gatunkiem jest mięczak, a dokładnie ślimak winniczek. Jego fałd skórny, czyli tak zwany płaszcz, wytwarza twardy, wysycony solami wapnia szkielet zewnętrzny, a dokładnie muszlę. Rośnie ona wraz ze ślimakiem i daje oparcie mięśniom. Pełni też funkcje ochronne. Kiedy ślimak znajdzie się w zagrożeniu, chowa w niej głowę i nogę. Aby zabezpieczyć się przed trudnymi warunkami, ślimaki chowają się w muszli, a jej otwór zamykają wapiennym wieczkiem i tak zimują. W ten sposób chronią się przed drapieżnikami i wyschnięciem. Co ciekawe, winniczek jest obojnakiem, czyli każdy osobnik może równocześnie pełnić funkcję samca i samicy. Mały ślimak wylęga się z jaja już z zalążkiem muszli, a dojrzałość płciową osiąga dopiero po 3-4 latach. Jego populacja w Polsce kurczy się i objęty jest częściową ochroną gatunkową. Można je zbierać przez około 30 dni w roku, ale tylko na specjalnych warunkach i z pozwoleniem. Występuje on na terenie całego kraju i łatwo go zobaczyć, gdy tylko zrobi się wilgotno. To, co zagraża mu najbardziej, to bycie w jadłospisie wielu zwierząt, jak np. jeży, jaszczurek, ptaków, ale też ludzi. Pancerz raka stanowi również jego szkielet zewnętrzny i tak samo jak u winniczka jest on wysycony solami wapnia. Prowadzi nocny tryb życia, za to dzień spędza w ukryciu w wykopanych norkach lub pod korzeniami drzew. W Polsce objęty jest częściową ochroną, pełni istotną rolę czyszcząc dno z rozkładających się resztek. Wbrew powszechnej opinii, nie zawsze rak oznacza czystą wodę w zbiorniku, w którym występuje. W Polsce występuje kilka gatunków raków, ale tylko nasz bohater oraz rak błotny to nasze gatunki rodzime, które rzeczywiście mogą być wskaźnikami czystości wody. Rak szlachetny, niegdyś powszechnie obecny w słodkich polskich wodach, dzisiaj niestety narażony jest na wiele zagrożeń. Głównym zagrożeniem dla tego raka jest obecność gatunków inwazyjnych, takich jak rak pręgowany czy rak sygnałowy. Niestety zakwaszenie i zanieczyszczenie wód również zagraża temu gatunkowi. Jest wpisany jako narażony w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych i niestety jego populacja spada. Na terenie całego kraju obowiązuje zakaz łowienia oraz chwytania tego zwierzęcia i przenoszenia do innych zbiorników wodnych.